Cześć, witamy ponownie na naszym kanale. Kontynuujemy swoją podróż po bezdrożach Chorwacji. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, ta miejscowość nazywa się Oślje. Jest to totalne in the middle of nowhere. I co my tutaj robimy? Tutaj są ruiny, pozostałości takiej rotondy, nazywanych przez miejscowych cerkwi rotondy, czyli po naszemu rotunda. I wygląda to tak. Co ciekawe, jest to tak mało znane miejsce, że nawet sami Chorwaci mało o nim wiedzą. Jest mało uczęszczane. W ogóle, żeby tutaj dojechać, to jest problem, bo przejeżdżaliśmy komuś centralnie przez podwórko, zanim znaleźliśmy drogę. Co jest tajemniczego w tym miejscu? No to zaraz wam powiem więcej. Natomiast popatrzmy sobie, jak wygląda okolica. Dobra, wejdźmy do środka. Wchodzimy do rotundy. To z przodu tutaj co jest, to jest tak zwany antraks, czyli takie dość duże, monumentalne wejście do tej bazyliki. Tutaj z boku są jakieś pomieszczenia bardzo malutkie. Nic nie wiadomo o tej budowli, to znaczy kto ją wybudował, w którym wieku, komu była poświęcona. Natomiast ma kształt ta część tutaj główna ma taki kształt 8 apsyd. Z góry sobie zobaczymy piękna geometria. I jest to o tyle niespotykane, że tutaj w tej części Europy raczej 8-apsydowych kościołów nie było, tylko 6. No, z góry to przypomina kwiat. Jest wszystko symetryczne poza tym jednym oknem w tej apsydzie. Ono według niektórych badaczy jest nazywane takim pijackim oknem, bo jest zupełnie pod innym kątem niż to tutaj. No i teraz pytanie, dlaczego? Skoro tutaj wszystko jest takie geometryczne. W ogóle przypuszcza się, że ten antraks, czyli to przez co wchodziliśmy, było dobudowane dużo później. Czytałem oczywiście dużo jakichś legend związanych z tym. Zastanawiający jest ten kamień tutaj na środku, który stanowi taką jakby naturalną posadzkę. I w ogóle miejsce ma fajną akustykę, bo ten dźwięk tutaj przez te apsydy jest jakby kumulowany w środku, jakby spotęgowany tutaj. Nie ma jakiegoś takiego echa, ale tak to można odczuć. Zanim przyjrzymy się dokładniej tajemniczej rotundzie, rzućmy okiem na pobliskie wzgórze Gradac. Znajdują się tam pozostałości dawnego fortu, prawdopodobnie w formie prostokątnej wieży, wybudowanego w późnym okresie antyku. Część historyków datuje go nawet na okres rzymski. Wieś Oślje to dziś odludzie, ale w czasach Cesarstwa Rzymskiego była jedną z kilku zamieszkałych osad w tym regionie. Cesarz bizantyjski Konstantyn VII wspomina o niej w swoim legendarnym dziele o zarządzaniu imperium. Oślje występuje tam pod nazwą Josli. Musiał to być ważny ośrodek, co uzasadniałoby wzmiankę w wyżej wymienionym dokumencie i wybudowanie pobliskiego fortu. W prowincjach rzymskich było to dość często spotykane rozwiązanie. Takie budowle nie powstawały samotnie, zawsze czegoś strzegły. Mógł to być szlak handlowy, przeprawa przez okoliczne góry, osada czy w końcu jakaś willa lub świątynia. Oprócz kontrolowania szerszej strefy, miały chronić i monitorować to, co było uważane za najważniejsze lub najświętsze dla lokalnej społeczności.
Rzuca to nowe spojrzenie na pochodzenie i datę powstania zagadkowej rotundy. Będziecie w środku i Gunia nagrywać? Tak. Chodźcie, Tutaj z góry już mamy pewne wyobrażenie o tej geometrii. Natomiast pierwotnie przypuszczano, że ta bazylika w ogóle była większa, że to jest tylko takie jakby podstawa wyższej budowli ze względu na tą masywność i uważano, że to mogła być dzwonnica. Stąd też tutaj jest legenda o ukrytych złotych dzwonach. Natomiast albo jest to jest datowane między IX a XI wiekiem, chociaż są też głosy mówiące o tym, że dużo wcześniej, wiek VII, VIII, czyli bardzo późno antyczna budowla, tudzież wczesno średniowieczna, jeszcze przedromańska tak naprawdę. Były tutaj pewne badania w 1965 roku oraz w 2015. O tym powiem zaraz, tylko jakoś muszę stąd zejść, żeby się nie zabić, bo jest tutaj trochę wysoko. Natomiast drugie badania, które robiono, powiązano z fortem, resztkami fortu, który jest antyczny, późnoantyczny, który znajduje się na tej górze. No, dziwne, że te budowle miałyby powstać osobno, więc najpewniej coś je łączyło. To mogła być świątynia, tam mógł być fort. Ta wioska na pewno do VII wieku naszej ery była zamieszkiwana tutaj w czasach późnoantycznych. Ośle wciąż pozostaje wielką zagadką. Nie wiadomo, kto zbudował rotundę, czy komu była poświęcona. Pierwsze poważne badania rotundy w Ośle przeprowadzono w 1965 roku. Ustalono wtedy, że tajemniczy kościół, biorąc pod uwagę technikę budowy i kształt, powstał między VIII a XI wiekiem. Ostatnie duże badania Ośle z 2015 roku, które opierały się na pobliskiej wieży na wzgórzu Gradac, sugerują, że rotunda mogła być nawet starsza. Wtedy to po raz pierwszy połączono oba obiekty ze sobą. Odkrycia te wskazują, że rotunda mogła być nawet późnoantyczna, choć dowody naukowe jeszcze tego nie potwierdziły. Rotunda przykuwa uwagę swoją geometrią i dbałością o szczegóły, co świadczy o wysokim kunszcie budowniczych. Zwiedzając ją, mieliśmy wrażenie, że nic tu nie jest dziełem przypadku. Masywne ściany zapewne sugerują, że budowla była sporo wyższa. Miejsce wywarło na nas niesamowite wrażenie. Oprócz nas, w pobliżu nie było tam nikogo. Hejka, jesteśmy w ruinach starego kościoła Rotunda. Kościół został wybudowany pomiędzy IX a XI wiekiem. Jest taka legenda, że koło tych ruin zakopane są złote dzwony. A więc żegnamy się. Pa! Pa! Tak jak mówiłem, lubimy takie tajemnicze miejsca. Fajnie, że jest to coś tutaj jeszcze nieodkrytego, niezbadanego. Może kiedyś ktoś tutaj więcej zrobi. Natomiast na pewno trzeba tą rotundę łączyć z tym pobliskim fortem, który jest na górze. Ja tam nie będę już wchodził, ale zaraz wystartuję dronem i zrobimy sobie to z góry. Zobaczymy, jakie to ma piękną geometrię. Oczywiście są też teorie mówiące o energii kosmicznej, że się to wpisuje w jakieś atlasy, mapy gwiazd i tak dalej, ale mówię, trzymajmy się bardziej faktów. Na pewno coś bardzo starego, wczesno średniowiecznego, przedromańskiego, tudzież późno antycznego. No a cóż, my mówimy, trzymajcie się, dzięki, cześć, będziemy się żegnać. Ktoś chce się pożegnać? Halo? Tak, już będziemy się żegnać. Tak. Tutaj opatrzę, gdzie opatruję. Pa, Iza. Powiedz pan do kamery, lec. Pa. I Pa! pa. I wujek też pa. Także jak widzicie, piknikowo. Fajnie, krótka wycieczka. Dzięki, cześć. Przykra w ręku.